Dzień dobry Państwu. Następna odsłona projektu, który zdobył Wasze serca. Liczba odsłon jednak jest porażająca w porównaniu z innymi. Jednak Polska swoim złomem najbardziej stoi. Motorynka dla synka. Bierzemy się za silnik. Paczka ze sklepu na G już dawno leży na półce. Więc bierzemy się za silniczek. Umyłem z grubsza kerszerkiem i chemią. I jednak taki silnik sprzed 20 lat ze strychu jest w ciul lepszy niż to, co obecnie widziałem do tej pory. I mimo jakiegoś tam zajeżdżenia, skatowania, przynajmniej dobrze to wygląda. 20 lat mniej zajeżdżania, 20 lat mniej umęczenia. Śrubki oryginalne w głowicy, bardzo fajne, widzę czarne twarde szpilki. Jakiś tam wałek tutaj kopniaka do wymiany, ale gdzieś tam te wałki już sobie poznajdywałem wszystkie. Zębatka też widać, że parę kilometrów zrobiła. Zobaczymy, jak to w środku będzie wyglądało. Czy tam będzie jedna wielka rdza, czy jakiś olej. Spróbujemy ściągnąć cylinder. Zobaczymy się. Zobaczymy. Już widać, że narzędzia ciężkie były w użytku. Tak, niestety. Ma to parę lat, tak. Niewiele młodsze ode mnie, także cóż, jedziemy dalej. Proszę Państwa, jest aż lepiej niż myślałem. Zaraz się okaże, że się wał obróci i ładnie da się wyciągnąć cylinderek. Jakieś tam małe ryzy są, ale zaraz na opartego po czyszczeniu zakładamy i palimy, bo to wygląda aż za dobrze. Jedno puknięcie młotkiem, tłok schował się do środka. Cylinder niestety ma jakieś tam rysy, dosyć głębokie, ale o dziwo, na gorszych się dziadach jeździło. Fajna aluminiowa, jakieś tuningi szły, fajna aluminiowa uszczeleczka. Za to już wiadomo, co poszło, kurde, nie tak. Dlaczego wylądowało na złomie? Dlaczego nie chciało jeździć? Jak myślicie, co było powodem? Jakieś tam napisy widać na tej tekturce. Jakiś tam napis, zamiennik, czy coś ciekawe, z czego czy uda się odcyfrować po jakichś częściach samochodowych kartonik. Jest po prostu... jest jeszcze lepiej niż się człowiek spodziewał, ale do czasu, bo pstryki mechaniki, może z drugiej rączki, pstryki mechaniki to tu były na każdym kroku. Dały nam się we znaki, ale robi się nawet olej całkiem. Zapach dawny. Szkoda, że tego nie czujecie, panowie i panie. Chyba się udało znowu. Nie tam, gdzie trzeba. Jak ślepej kurze ziarką. Praktycznie rozpołowił się bez użycia żadnej siły. Karter nie jest popieprzony jakimiś śrubokrętami. Nawet tutaj wali po oczach w tym miejscu. Widoczne ślady obróbki płaszczyzn karteru. Zobaczymy, co tam dalej będzie pod tymi uszczelkami, ale ogólnie wygląda to zajebiście. Zwraca uwagę wszędobylski syf, tak jak tutaj, gdzie tam niby dostępu nie ma. I w drugim karterku podobnie.
kiła i mogiła. No, posprawdzamy, pomierzymy. Skrzynia nie wygląda źle. No i coś tu z tego być powinno. Nawet lepsze niż gorsze. Może nawet zobaczymy, jak się umyje w robce. Może nawet darujemy sobie jakieś szkiełkowania i inne tego typu głupoty. Roboty co niemiara. W następnym odcinku, jak już to sobie poczyszczę, pomierzę, zważymy sobie, ile waży. Chyba raczej oryginalny tłok, no bo w tamtych czasach to jakieś tam rzemiosło jeszcze słabo występowało. Zważymy sobie, ile waży wał z zestawu znanego polskiego producenta, oferowanego również w sklepie na G. No i co? Mi się cholernie podoba. No. Dawno właściwie to w swojej 30-letniej karierze, która to się zaczynała od tego typu smarków, nigdy silniczek nie był taki łatwy i tak ładny w rozbieraniu. No to trzeba przyznać, że zawsze to była walka, zawsze to było krzywe, zapieczone, sklejone, cholera wie czym i cholera wie jak bardzo. No a tutaj jest to jednak, można by powiedzieć, nie licząc tego tutaj zjeżdżenia i tego, że no, ktoś tu był, ktoś tu sobie coś robił, ale dawno temu, na jakichś hermetikach i innych dziwnych wynalazkach z tamtych czasów, czyli no 30 lat, moi drodzy, tam kurde nikt nie zaglądał, no. I o tyle niech się wypowiedzą znawcy, kiedy powstały silniki okrągłe, czyli te tak 0,25, bo tutaj też jest śmieszny silniczek z 4-cyfrowym numerem, nie aż takim długim, niewysokim. Jaki to mniej więcej może być rok produkcji, no bo ramę mamy z rocznika 88, jeśli dobrze pamiętam, a kiedy pojawił się okrągły silniczek z nośną zmianą biegów, dzisiejszy biały kruk, miliony monet, jedyny taki na Allegro, zobacz, i tak dalej, i tak dalej. Poza tym, że ma fajne płaszczyzny, no był tam gdzieś miejscami ktoś, no ale to jest jednorazowa akcja, a nie wielokrotne rozbieranie, jak tutaj za moich czasów, to te silniki, co po niektórzy to tam rozbierali ze 2 razy w miesiącu, no nie wiem, to jakieś kurde hobby było czy coś, tam zawsze coś głęboko bardzo grzebali, bardziej niż to chyba potrzebne było. No a tutaj no jest to kurde no czyste, no w tych silnikach pamiętam był zawsze syf, czarno w środku jak w piekle, a tu kurde jednak nie było to umyte jakąś tam kosmiczną chemią, tym bardziej, że no był tutaj dekielek, no ale same dziadostwo, jakieś nagary tutaj występujące, no to zawsze było dziadostwo ekstremalne, no a tutaj jestem naprawdę zaskoczony tym, że to mimo tylu lat wzięte ze złomu, nawet teraz tak naprawdę wilgoć, która jest na tym po prostu, no to z dzisiejszego mycia Kärcherem, nie? Tak naprawdę to, co się gdzieś tam przedostało, to nawet w niedużych ilościach do silnika, do skrzyni korbowej, no a tutaj w środku jest kurde, no jak widać, poza jakimś tam dziadostwem, no to całkiem niezła lustereczka, no to po prostu mnie zaskoczyli tutaj bardzo. No, najgorsze jest to właśnie dystansowanie skrzyni biegów, którego tutaj nie ma i rozwalone łożyska, także remont był przedni, no, zrobili wał, tłok dali stary, bo raczej to nie było już palone po tym jakimś szybkim remonciku. I na zło. Taka była historia tego super kaskaderskiego sprzęta. No cóż. Kiedyś taki silnik miałem od
Gazeli, który wpakowałem tam do WS-ki 175 ze złomowiska za 5 dych i przy rozbieraniu okazało się, że też jest w sumie dziewiczy, lekko przyłapany na pierścieniach, więc zostały wymienione tylko właściwie pierścienie i hulało to jak żaden do tej pory inny. Ale to raz na 1000 lat i nie tam, gdzie potrzeba, bo takich cudów to jednak wolałbym, żeby w innych miejscach miały swój czas i miejsce. Co by było śmiesznie, nawet jakieś tuningi szły, bo tu pod tamtą aluminiową siedzi jeszcze jedna uszczelka. Także zamiast doprężyć, to odprężyli. No ciekawe, co artysta chciał na myśli. A na razie, no dzisiaj tyle. Zobaczymy, co po dalszej rozbiórce. No ale wygląda to dobrze i powinien być z tego motorek. Także do następnego. Klikaj ta, oglądaj ta. Zdróweczka. Tak sobie teraz będzie lecieć, kapać. Dałaby Bozia, tylko żebym w połowie nie stwierdził, tak jak znajomy, że sobie ostatnio w pocie czoła zbudował ogara. Żeby nie stwierdził tak jak on, jakie to kurwa gówno. No ale cóż, zobaczymy. Trzymajcie kciuki. Pozdro.